For OOH, I don't see it. I don't see the comment stream work. Did you paste the code, Justin? I see Facebook comments not working. It looks broken to me. So we know who's responsible here, right? Hold on, I can go and check it. Thank you. There's no comments. No. Yeah, there's no comments right now. For some reason, just I'm seeing the video, but I'm not seeing any Facebook comments. Working, it looks broken to me. So I see the video too, so that's good, but the comment process is not working. So I'm going to text somebody. Having a hangout with Poland on OOH, and comments are not working. You look cute with your hat, Sue. That's yeah. I couldn't say that legally, but I thought it. Trust me, it was the better alternative this morning. You know, we should have a hangout hat for women who don't want to do their hair. Yay! That's what this is. Because we have prompted this a long time ago. Hey, Sandra, do I need to do anything on that Polish Hangout event page? No, do you know if any code was deleted? The comment part? I don't know that. All right. So why don't we do this? Why don't I send them somewhere to do comments, and it'll be marketingonline.com/event, right? We can do comments there, right? Yep. Or where else can we do? Can we take them to Facebook to do comments? Just give me a comment, please. Everybody, mute. Mute everybody. Thank you. I muted. So Justin, give me a place to go for comments. I just need one place on Facebook. Where? We can comment at the Google Plus, marketingonline.com/event. Okay, let's do that. Yes. So they're going to comment there, and they're going to watch it where we are. Correct. Is there a way we can paste it there or not? Paste what? Never mind. Let's do code. Yeah, we could do the code there just like you did in OOH. We could? Justin. Yeah. Let me log in. Okay, do that. I need to do show. Okay, so Mache, go ahead and unmute. Yes. Okay, unmute, because we're now broadcasting. We're going to start in about 3 minutes. Okay. And I'm about to leave for Poland in about 12 hours. And Sandra is in Singapore en route to Poland. She just started from Gold Coast, Australia. So my question is, can you let everyone know that we are being watched on marketingonline.com/OOH and that I'm Alex Mondosian? Okej, witamy wszystkich na Hangoucie. Alex wystartuje do Polski za około 12 godzin. Sandra jest w tym momencie już na lotnisku w Singapurze, na Złotym Wybrzeżu i również się już do nas wybiera. Komentarze można zostawiać na stronie marketingonline.com łamane na OOH. Wszelkiego link jest pokazany w czacie grupowym, także zapraszamy
Zapraszamy wszystkich do pozostawiania komentarzy tam. Rozpoczynamy za chwilkę. Tyle. Okay, so right now they are watching on this page, and always put HTTP, and I need whoever's in as me has to come out and come back as themselves, Justin. So, and then Mache, go ahead and tell them that I'm just doing some technical stuff, and I'll start in 2 minutes. Okej. Alex w tym momencie musi uporać się z paroma kwestiami technicznymi i będziemy gotowi za dosłownie 2 minuty. Okay, Alex, I don't hang up, do I, or do I just close out my tab? Just close the tab. Okay. Close the tab. Okay, and then Sandra, you want the link for the The YouTube link. Either you or Alex, give me the YouTube link, please. I'll give it to you right now. Thanks. Okay. And Sean, Justin, you come as you. Okay. In the chat. Got it. Thanks. All right. So, Mache, I'm going to ask you the question. Don't translate. What's the purpose of this hangout? Celem tego hangout, what's the purpose of the hangout? Yeah. The purpose of the hangout, what I've told all the participants, is the getting to know you, and for you to get to know the GBI attendants better, and to talk to them and see what are their needs. Okay. And is everyone here going to GBI? Is that an assumption? Yes, everyone, and everyone is Quantum Leap member. Okay. Okay. So tell them we're going to start in 1 minute now. Zaczynamy za minutkę od tego momentu. And we're going to start the recording from now when I say 3, 2, 1, so that we can get a good recording. And if they come into the hangout, tell them to mute their line. Okej. Tak jak powiedziałem, zaczynamy za minutkę. Również od tego momentu zacznie się nagrywanie. Wszyscy proszeni są o wyciszenie mikrofonów. Można to zrobić poprzez taką fajną ikonkę u góry ekranu. Wyłącz mikrofon, przekreślony mikrofon. Także zapraszamy. Okay, good. Now, guys and Sandra, go ahead and unmute yourself. Are we ready to comment on marketingonline.com event? We can comment there. I just wanted to play the video there, but it looks like I have no access. Only Sean does. Okay, good. So we'll comment there if they have comments outside. Yeah. And So then, watch it on our no page and comment on okay. So either this event or hangout marketingonline.com. this is the message I want to go out to all the polls, okay? And then this is what Mache is going to say. Please watch at marketingonline.com/OOH. Please comment at Marketing Online event. We are correct and continuing like warriors online. Okay, so that's the message I want to go out to everyone. Sandra, can you get into my calendar? Or shall I have Justin do it? You're muted. Yes, I'm gonna email them right now. Okay, thank you. All right, so Mache, I want you to tell them to please watch, and then you tell them that right now, and tell them we're going to begin 3, 2, 1, and you do exactly as I do, as we've done before many times. So tell them we're going to begin now, and then where to watch, and then where they can comment if they're outside of the hangout, because we can only get 10 people in here. Okej. Ponieważ Hangout ma możliwość zabrania tylko 10 osób, prosimy wszystkich o oglądanie na podanym linku marketingonline.com/OOH.
Komentarze odnośnie tego, co się dzieje, prosimy zostawiać na stronie marketingonline.com/event. Zaczniemy nagrywać i zaczniemy jako 3, 2, 1 i będzie go i wtedy zaczynamy nagrywać. Okay. And I just got a text from Sean that comments are now working there. Ok, właśnie dostaliśmy informację od Shona, to jest osoba, która jest od zadań technicznych, że w tym momencie można zostawiać komentarze, bo ta cecha już działa. Yeah, I just verified that, so we're good. Hang on. Hang on. All right. So, 3, 2, 1. Translate. 3, 2, 1. Doc. Or no, talk. So, Tak. my name is Alex Mondosian, and I know a few words in Polish, but I hope to be fluent within 2 years. Nazywam się Alex Mandozjan, znam do tej pory tylko kilka słów po polsku, ale mam nadzieję, że będę mówił płynnie już w ciągu 2 najbliższych lat. That's not for you, that is for me, because my Polish following is growing and growing and growing. Nie robię tego bezpośrednio dla Was, robię to dla siebie, dlatego że moja polska grupa odbiorców bardzo szybko rośnie. And I know from history, with spiritual leaders and with politicians, even bad leaders, that if you know the mother tongue of the country, you are admired and trusted more than if you don't know the mother tongue. Wiem to ze kwestii historycznych, że jeżeli zna się dany język w danym kraju, jest się zdecydowanie inaczej odbieranym, lepiej odbieranym, niż jeżeli się tego języka nie zna. You're going to watch me be looking foolish, be embarrassed, and say things that may not even make sense to you in Polish because I'm learning while I'm on stage. Będę wydawał się Wam, tak jakbym wyglądał głupio, śmiesznie, będę zawstydzony przed Wami i będę mówił rzeczy, które być może nawet nie mają żadnego sensu, ale to dlatego, że chcę uczyć się języka polskiego i chcę być przed Wami prawdziwy. And so the reason I want you to look at that is because I am learning your language, which I don't do, and you are going to learn my language of marketing, which you don't do as well. Dlaczego chciałbym, abyście patrzyli na mnie życzliwie w tej kwestii, ponieważ ja będę uczył się Waszego języka, którego nie znam, ale jednocześnie będę Was uczył języka marketingu, którego Wy jeszcze nie używacie. Mahatma Gandhi said, be the change you want to see in the world, and that's what I'm asking of you, because that's what I will do for you first, on stage at GBI. Gandhi powiedział, bądź zmianą, którą chcesz wprowadzić w życie i właśnie to chciałbym Wam zakomunikować i to będę Wam komunikował ze sceny podczas szkolenia GBI i będziecie mogli to usłyszeć. Now, what gives me the right to be speaking with you today, 7,000 miles away? There are people here who are 10,000 miles away from you, and talk about what to expect at GBI. What gives me the right? That is the question that we start with. Pytanie, którym zaczniemy, to co daje mi prawo, będąc 7000 km od Was, a są tutaj ludzie, którzy są również 10 000 km z dala od nas, z Polski, co daje mi prawo mówić do Was, to o tym, czego będziecie się uczyli na szkoleniu GBI. What gives me the right is because I have taught more GBIs than Harv Eker, who created it, and everyone else on his team with Success Resources. Prawo daje mi fakt, że nauczyłem już więcej osób, które przyszły na GBI, niż sam Harv Eker, który jest twórcą GBI. I want to be perfectly clear that I wasn't trained by Harv directly to speak the way I do, even though we may sound similarly.
I was trained by the same people Harv was trained. Chciałbym, aby to było bardzo jasne dla Was, że to nie Harv nauczył mnie mówić do Was w sposób, w który do Was mówię, choć być może brzmimy bardzo podobnie razem. Uczyli mnie ci sami ludzie, którzy uczyli Harva. This is my 14th GBI, and I'm the only one in the world I know who teaches a 5-day event without other people's videos. Used to be, Harv would have a video to give me a break. I train the entire thing live for 5 days. So if I lose my voice, you know that that is my commitment. Przeprowadziłem już 14 szkoleń GBI i jestem jedyną znaną mi osobą na świecie, która prowadzi to szkolenie przez 5 dni bez przerwy, nie podpierając się żadnymi innymi wideo czy też materiałami filmowymi z innymi osobami. Więc jeżeli w pewnym momencie zdarzy się, że stracę głos, wybaczcie, ale ja to wszystko robię dla Was i to jest moje zobowiązanie, które dla Was podjąłem. The reason why I am uniquely qualified in GBI is because I have more mistakes that I have made and I've lost more money than anyone in that room combined. So therefore, I know what to do by getting rid of what not to do. Powodem, dla którego mam unikalne kwalifikacje do tego, by prowadzić GBI, to przede wszystkim dlatego, że prowadziłem to już wiele razy i tak naprawdę straciłem, a dokładniej wydałem na to więcej pieniędzy niż wszyscy my tutaj razem wzięci moglibyśmy to zrobić i wiem, co robić poprzez to, że wiem, czego nie robić. And so therefore, most of my discoveries have been done by mistake, and that's what marketing is. It is not intuitive, it is done through testing and tracking, trial and error. I dokładnie wiem, co należy robić, ponieważ sparzyłem się już wielokrotnie i popełniłem wiele błędów i dokładnie w taki sam sposób działa marketing. To po prostu jest proces prób i błędów, przez które musimy przejść i już. Now, why are we having this event right now before GBI? That's the question I want to cover next. A teraz kolejnym pytaniem, na które chciałbym odpowiedzieć, to dlaczego spotykamy się tutaj właśnie przed szkoleniem GBI? Now, I gave you the first why, which is why me, and that is the earn the right speech, or the ETR in English. In Polish, it's probably called something else, but it's called the earn the right speech, and if you've been to Train the Trainer, or if you've been to any of the other events, then you know exactly what I'm saying. Zauważcie, że pierwszym pytaniem, które się nasuwa, to jakie ja mam prawo, by tutaj dla Was mówić. Już na to pytanie odpowiedziałem. To nazywa się earn the right, czyli jakby zaskarbić sobie prawo do tego, by coś robić. Skrót od angielskiego to ETR, po polsku inaczej się to nazywa. No, także to jest pierwsza rzecz, którą każdy mówca powinien powiedzieć ze sceny. Dlaczego ma prawo przemawiać do publiczności? When I speak from stage and there's simultaneous translation, I'm not speaking as an English-speaking person. I'm speaking knowing that it's being translated. So I speak more slowly and I use words that can be translated easily, like I'm doing now. Gdy mówię ze sceny, wiem, że jestem tłumaczony jednocześnie na wiele różnych języków, a zatem nie mówię jak typowy Anglik czy też Amerykanin posługujący się językiem angielskim. Mówię powoli, dobieram bardzo konkretne słowa po to, by one mogły bez problemu zostać przetłumaczone tak, bym mógł zostać zrozumiany w taki sposób, jak tego chcę. If you don't understand me, then you won't believe me. Ponieważ jeżeli mnie nie zrozumiecie, to wtedy mi nie uwierzycie. If you don't understand me, you won't take action. Jeżeli mnie nie zrozumiecie, wtedy nie podejmiecie działania. If you don't understand me, you won't grow from what you learn from me. Jeżeli mnie nie zrozumiecie, to nie zastosujecie tej wiedzy i nie urośniecie z powodu tego, czego się ode mnie nauczyliście. And you don't understand me, you will never buy from me. I ostatnie, jeżeli mnie nie zrozumiecie, to wtedy nigdy ode mnie nie kupicie. You must first buy me and believe me and trust me, and whatever I offer you as continuing education is second
to what you think of me. Najpierw musicie jakby kupić mnie, uwierzyć mi i zaufać mi, a dopiero potem możecie kupić ode mnie coś, co wam zaoferuję, a będzie to kontynuowanie edukacji. Ale to dopiero jest jakby na drugim miejscu. Pierwsza rzecz to zaufać mi. That's why I'm saying and doing this right now, because the reason why I'm here is for you to understand what I believe in, for you to understand what I'm committed to, because right now it's 6:20 in the morning. I woke up at 5:30 a.m. for you. So if you see my commitment before the event, then you will know my commitment at the event. Powodem, dla którego wam to mówię, jest to, byście lepiej mnie poznali, lepiej mnie zrozumieli, zobaczyli, kim jestem i jakie jest moje zaangażowanie, ponieważ w tym momencie u mnie w kraju jest 6:20 i wstałem specjalnie dla was o 5:30 po to, by móc się z wami spotkać. There's an American saying that a friend of mine taught me is behavior never lies. I hope it translates to Polish because I'm going to tell you that behavior never lies. Jest takie powiedzenie, którego nauczył mnie jeden z moich przyjaciół. Zachowanie nigdy nie kłamie, czyli obserwując czyjeś zachowanie, nigdy nie zostaniecie okłamani, nigdy nie zostaniemy okłamani. To wam teraz chcę pokazać. You've heard people say things, you've heard people promise things, whether they're politicians, leaders, or friends, and their behavior hasn't matched what they've said. Wielokrotnie słyszeliście, jak ludzie coś mówią, coś obiecują. Bardzo dobrym przykładem są tutaj politycy, ale zauważcie, że ich czyny nie idą w parze z tym, co oni mówią. I tutaj powstaje właśnie ten dysonans, o którym mówię. Back in the 1970s, there was a Polish man who decided to jump a fence, and his behavior of doing something what children do created a movement, and he became the second president of Poland. Gdzieś tam w latach 70. W Polsce był taki facet, który pewnego razu przeskoczył przez płot i jego zachowanie, jakkolwiek dziecinne wtedy, spowodowało pewnego rodzaju ruch i ten człowiek został drugim prezydentem Polski. I don't live in Poland. I don't think Polish yet. I don't know what you think of this man, but as an American, he is a great man for the behavior, and I don't know if that behavior has been consistent, but what he did then changed a nation and an entire government. Oczywiście nie mieszkam w Polsce, nie myślę po polsku jeszcze, ale jako Amerykanin mogę wam powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że to, co on wtedy zrobił, to było coś ogromnego i coś, co zmieniło życie w Polsce. Nie wiem, czy to dalej trwało, ale wtedy to było coś, co pociągnęło ludzi. So you know me better. I can only trust behavior, not words. I'll agree to your words, but I will judge you by your behavior. Więc teraz, gdy poznaliście mnie troszeczkę lepiej, wiecie, że dla mnie liczy się zachowanie, a nie słowa. Więc oczywiście ufam waszym słowom, ale poznam was po waszych czynach. If your words don't match your behavior, then I will trust you, but I will trust you in a different way. Jeżeli wasze słowa nie będą spójne z waszym zachowaniem, to oczywiście będę wam ufał, ale będę wam ufał w troszeczkę inny sposób. As you're observing right now, I'm saying words that are putting me on the spot, on stage, that my behavior must match my words. So I'm making an indirect promise so that you can judge me if my words match my behavior when I'm on stage. Jak możecie zauważyć, to, co do was teraz mówię, stawia mnie niejako na świeczniku, tak? Wszystkie oczy będą na mnie, gdy będę na scenie i wy już wiecie, po tym, co powiedziałem, że moje słowa muszą być spójne z moimi czynami, bo jeżeli tak nie będzie, no to ja wtedy będę niespójny ze sobą. What I believe about trust, which is the lubricant like oil in a car to a relationship or to a business, is this. Dlaczego wierzę w zaufanie, który według mnie jest takim lubrykantem jak olej, dajmy na to, w biznesie, to ten powód, dwukropek. Trust is something that you can predict. Trust is something that you can anticipate. Trust is something
that you know consistently will happen. Zaufanie jest tak naprawdę tym, czego możecie doświadczyć. Zaufanie jest tym, co możecie dotknąć, zobaczyć, i zaufanie jest czymś, co będzie się stale zdarzać, tak? To jest proces, który będzie trwać. I want you to tell them that I appreciate you, Mache, for translating exactly the way I'm saying it and not putting it into your own words, because I understand that you said trust 3 times. Thank you. Alex właśnie powiedział, że docenia to, co robię, i że tłumaczę to w taki sposób, jak on to mówi, a nie przesiewam to przez siebie, dlatego że zaobserwował, że powiedziałem zaufanie trójkrotnie. If the translator decides to change the words, then the speaker is less trustworthy. Bo jeżeli tłumacz zdecyduje się zmieniać mowę mówcy, to wtedy mówca staje się troszeczkę jakby mniej godny zaufania. Okay, so that's why I'm here, is for you to know what I believe in, and I'm going to now teach you what I believe in trust should be for me. I teraz widzicie, dlaczego tu jestem i w co ja wierzę. I w tym momencie chciałbym Wam pokazać, nauczyć Was, czym dla mnie jest zaufanie i czym zaufanie powinno być według mnie. Trust is predictable behavior. Zaufanie to takie zachowanie, które jest przewidywalne. Trust is nothing that's good or bad. If you trust someone, they can give you life and they can even kill you, but you can still trust them. Zaufanie nie jest niczym dobrym, ani nie jest niczym złym. Jeżeli obdarzamy kogoś zaufaniem, to może nas on uratować lub nawet nas zabić, ale my nadal będziemy mu ufać. The reason I'm telling you this is do not trust any marketing advice until you see it has worked in the marketplace. Powodem, dla którego Wam to mówię, to chciałbym, abyście nie ufali żadnemu zachowaniu marketingowemu, dopóki nie zauważycie, że jest ono godne zaufania i że działało w przeszłości. When someone says something will work in business or in marketing, ask them, how do you know? Jeżeli ktoś Wam mówi, że coś będzie działało w biznesie czy też w marketingu, to zadajcie mu pytanie, a skąd to wiesz? Just because you're the student doesn't mean that you can't ask for the evidence. Powodem, znaczy tylko dlatego, że jesteśmy uczniami, że jesteśmy studentami, nie oznacza, że nie możemy pytać i prosić o dowody. It is your fault if you trust someone blindly, because that should be a relationship between a parent and a child and a parent, not between a marketer and their audience. Jeżeli komuś ufamy, to na nas spoczywa odpowiedzialność, ponieważ zaufanie powinno być czymś w rodzaju relacji rodzic-dziecko i dziecko-rodzic, a nie osoba od marketingu i jego klient. And that brings me to trust, and I want you to remember this as long as you live. Teach it to your children, teach it to your friends, teach it to your loved ones. To właśnie dla mnie jest zaufanie. Chciałbym, żebyście bardzo mocno o tym pomyśleli i nauczyli tego waszych bliskich, wasze dzieci, waszych ukochanych. Here's a story to teach you about trust now that I've set it up. To jest właśnie historia, w jaki sposób uczyć o zaufaniu w tym momencie, kiedy o tym powiedziałem. If a dog behaves friendly and constantly wags its tail and licks your face and is always smiling and its bad breath is coming on your face and has never bitten anyone before, you can trust to pet that dog. Jeżeli pies patrzy się na was, merda ogonem, liże was po twarzy, czujecie jego paskudny oddech na swojej twarzy i wiecie o tym, że jest przyjacielski i że nigdy jeszcze nikogoś nie ugryzł, to możecie zaufać i po prostu pogłaskać i pobawić się z tym psiakiem. But if another dog consistently is aggressive, bites children and adults, and growls when strangers come
to them and behaves in a way that seems dangerous, I also trust that dog. Jeżeli natomiast jest inny pies, który jest agresywny, w przeszłości już kogoś pogryzł też inne psy, i gdy ktoś przechodzi i szczeka i tak naprawdę nie możecie czuć się bezpiecznie w jego otoczeniu, to ja również ufam takiemu psu. I trust the first dog and pet the dog and play with the dog and have my children play with the dog. I trust the second dog that I don't want to be anywhere near that dog because it's dangerous. I trust both dogs, even though they have different behavior. Ufam pierwszemu psu, bawię się z nim, pozwalam mu bawić się ze swoimi dziećmi i pozwalam na wspólne przebywanie razem. Ufam też drugiemu psu i ufam, że nigdy w życiu nie chciałbym być w jego okolicy. To jest zaufanie względem pierwszego i drugiego psa i to zaufanie jest różne, ono jest zupełnie różne. So if something is not good or something is good but it's predictable, that is still trustworthy. Więc jeżeli coś jest dobre albo nie jest dobre, ale jest przewidywalne, to wtedy nadal jest godne zaufania. I'm about to say something controversial, but I'm going to talk about two human beings, so please forgive me if I offend you because of your beliefs. Powiem teraz coś, co będzie zapewne trochę kontrowersyjne, ponieważ będę mówił o dwojgu ludzi i bardzo Was serdecznie przepraszam, jeżeli to Was obrazi ze względu na Wasze przekonania. Because one of the men I'm going to talk about had a big impact on Poland, that's why I'm apologizing in advance, but I want to make the point clearly. So again, if I offend you, please forgive me. Jedna z osób, o której powiem, miała wielki wpływ na Polskę, dlatego jeszcze raz chciałbym Was bardzo przeprosić za to, jeżeli Was z tym obrażę, ale chciałbym, aby moje stanowisko było bardzo jasne w tym temacie. The reason I'm using this example is that so you always remember it, not to make you feel bad or good. Powodem, dla którego użyję tego przykładu, to dlatego, że chciałbym, abyście go zapamiętali. Broń Boże, dlatego, że chciałbym, abyście poczuli się z tego powodu źle. As you will learn at GBI, that extreme pain and extreme pleasure causes you to remember a lot better and longer. Jak nauczycie się na GBI-u, ekstremalny ból oraz ekstremalna przyjemność powoduje, że zapamiętujemy coś znacznie lepiej i będziemy to dłużej i dłużej pamiętać. If someone died close to you, you will always remember where you were, when it was, and who you were surrounded by because of the extreme pain. Jeżeli w waszym otoczeniu ktoś nagle umrze, będziecie dokładnie pamiętać ten moment, tą osobę, wszystko dookoła, co się działo, kiedy to się stało, z powodu właśnie tego, że doświadczyliście ekstremalnego bólu. The same is true as if you had an experience of extreme pleasure and you can decide what that looks like for you. It is beyond the topic I have here. To samo jest w przypadku, gdyby zdarzyło Wam się coś niesamowicie przyjemnego. Sami możecie zadecydować, co to jest, ponieważ to by już wykraczało poza temat, o którym chcę tutaj mówić. So two people I trust, if both were alive, would be the following men. So far, only one of them is alive. Więc te dwie osoby, o których mówię, którym bym ufał, gdyby nadal żyli, w tym momencie żyje tylko jedna, więc te dwie osoby to. Based on my definition of trust, which is predictability of behavior, I trust with absolute certainty His Holiness the Dalai Lama, and if Hitler were alive, I would trust him with absolute certainty. Biorąc pod uwagę moją definicję zaufania, czyli przewidywalność, ufałbym dwóm osobom, Dalai Lamie oraz Hitlerowi, ponieważ oni we dwoje wpisują się idealnie w moją definicję zaufania. I would trust the Dalai Lama and learn from him and teach others how he teaches love to expand the world. Ufałbym Dalai Lamie i patrzyłbym na to, w jaki sposób on uczy ludzi, by uczyć ich w taki sam sposób, uczyć ich językiem miłości, aby to jakby rozprzestrzeniało się dalej na świecie.
And if Hitler were alive, I trust that I'd want to be nowhere near him and do what I can to put him in jail to write his second book and leave humanity and Poland alone. I również zaufałbym Hitlerowi, że nawet nie miałbym ochoty być nigdzie w jego otoczeniu i zrobiłbym wszystko, co bym mógł, by zamknąć go w więzieniu, by tam napisał swoją drugą książkę i by nigdy w życiu nie zrobił nic złego narodowi polskiemu ani nikomu innemu. My point is trust has nothing to do with liking somebody. To o co mi chodzi? Zauważcie, że zaufanie nie ma nic wspólnego z tym, czy kogoś lubimy. You can trust your enemies and you can trust your loved ones based on their behavior. Możecie ufać swoim wrogom oraz tym, których kochacie, bazując tylko i wyłącznie na ich zachowaniu. By the way, the Dalai Lama is Tibetan, but Hitler was not German. Tak nawiasem mówiąc, Dalaj Lama jest z Tybetu, ale Hitler nie był Niemcem. I would also trust Napoleon because he was the 18th century Hitler and he was not even French. Również zaufałbym Napoleonowi, ponieważ on był w swoim czasie kimś, kogo można porównać do Hitlera, ale nawet nie był Francuzem. So if someone who is not Polish comes to Poland and starts teaching you, don't trust him until you can predict him. Więc jeżeli ktoś przylatuje do Polski i chce was uczyć, a nie jest Polakiem, to nie ufajcie mu, chyba że jesteście w stanie przewidzieć to, co on zrobi. Yes or yes. Tak czy tak. And that is who I'm talking about, me. Do not trust me, do not believe me until my behavior and my words are predictable to you. I tak naprawdę widzicie, że mówię o sobie. Nie ufajcie mi i nie wierzcie mi dopóki nie zauważycie, że moje słowa są czymś, co możecie przewidzieć w odniesieniu do was samych. As your trainer that you were allowing me to be at GBI, I would also tell you to do that with everyone else in your life except for family, because we're stuck with family, but we are not with everybody else. Jako wasz trener na GBI-u, dlatego że pozwoliliście mi nim być, zalecam wam, byście zastosowali tą zasadę do wszystkich w waszym otoczeniu, ale nie do rodziny, ponieważ rodzina to jest ktoś, kogo nie wybieramy i musimy się z nimi trzymać. Going back to the dog example, what I don't trust is when someone or something is not predictable and I can't anticipate their future behavior. Wracając do przykładu psa, jeżeli coś jest nieprzewidywalne i nie mogę przewidzieć tego, co stanie się z tym w przyszłości. And so if a dog sometimes licks my face and sometimes bites me, is not a trustworthy dog, and I don't get in the same area as that dog. Not because I know it's going to bite me or that I know it's going to lick me, but because I can't predict the behavior. That dog is worse to me than the dog that bites. Zauważcie, że jeżeli mielibyśmy psa, który czasami kogoś gryzie, a czasami liże, czyli czasami jest przyjacielski, czasami agresywny, to w tym momencie ja nie zaufam temu psu, dlatego że nie jestem w stanie przewidzieć jego zachowania. Ten pies jest nawet dla mnie gorszy pod tym względem niż ten pies, który zawsze gryzie. The one word that's called trust of that kind, where your words match your behavior and your behavior match your words, is called integrity. I tutaj słowo zaufanie, czyli to, że czyny pasują do słów i słowa pasują do czynów, zmienia się troszeczkę w słowo integralność. Integrity is what I want you to judge me. Do I have integrity? Integralność to jest ta cecha, po której chciałbym, abyście mnie oceniali. Czy ja jestem integralny sam ze sobą? And that is how I'm going to judge you as my student. I dokładnie w taki sam sposób ja będę was oceniał jako moich studentów. If you are out of integrity, where your words don't match your behavior, I will find you and I will call you out in front of everyone else in the audience.
Jeżeli zauważę, że wasze czyny nie stoją w parze, czyli nie są integralne z waszymi słowami, to znajdę was, wskażę na was i wywołam was przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą na szkoleniu. The Dalai Lama was in integrity. Hitler was in integrity. The dog that always bites is in integrity. The dog that always is friendly is in integrity because we can predict and anticipate their behavior. Dalai Lama jest osobą integralną. Hitler również był osobą integralną. Ten pies, który zawsze gryzie, również jest integralny sam ze sobą. Oraz ten pies, który jest zawsze przyjacielski. All integrity means to me is that the person I'm dealing with is trustworthy and I can anticipate the future with them. To, co integralność dla mnie znaczy, to to, że osoba, z którą mam do czynienia, jest godna zaufania i mogę z nią związać swoją przyszłość. If you see someone out of integrity, it is your responsibility to find out and inquire and question them because it's ultimately hurting you. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie jest integralny, to na was spoczywa odpowiedzialność, by dowiedzieć się, czyli jakby przesłuchać, wybadać sytuację, dlaczego tak jest, ponieważ to bije bezpośrednio w was. When someone was predictable and then they become unpredictable, that is being out of integrity. Jeżeli ktoś był przewidywalny i nagle staje się nieprzewidywalny, to znaczy, że traci tą swoją integralność. Maciej, do you think the Polish know who Tiger Woods is? That's my question to you. Yes, I do think so. Tiger Woods is an American. His color is black, dark skin, and he was the greatest golfer of all time. Many golf courses wouldn't allow black people to play, and he overcame prejudice because how good he was as the world's greatest golfer at one time. Alex zapytał mnie, czy myślę, że Polacy wiedzą, kim jest Tiger Woods. Odpowiedziałem, że tak, myślę, że wiemy, kim jest Tiger Woods. Tiger Woods jest jednym z najlepszych na świecie golfistów. Jest absolutnie niesamowity. Zauważcie, że wiele pól golfowych nie wpuszczało na swój teren czarnych ludzi, ale on był w stanie przerwać ten system, ponieważ on jest tak dobry, lepszy niż ktokolwiek inny. I don't play golf, but I'm a marketer. And after Tiger Woods made some choices and YouTube and other social media made it public and everyone knew that Tiger Woods was out of integrity because of his personal relationships outside of his marriage, his golf went down, his income went down, and his trust went down, down, down. 3 downs, say it. Nie jestem dobry w golfa, natomiast jestem dobrym marketerem i byłem w stanie zauważyć, że dopóki wszystko było dobrze, to było dobrze, ale w pewnym momencie Tiger Woods stracił swoją integralność poprzez to, że wyciekły informacje o problemie w jego małżeństwie, tam były wielokrotne zdrady i generalnie rzecz biorąc od tego momentu, kiedy ludzie na zewnątrz zobaczyli, że on stracił tą swoją integralność, jego kariera poszła w dół. Jego dochody poszły w dół i cały Tiger poszedł w dół, w dół, w dół. I don't know Tiger Woods, but I like Tiger Woods for one and only one reason. Ja nie znam osobiście Tigera Woodsa, ale lubię Tigera Woodsa tylko i wyłącznie ze względu na jeden powód. He is the best example that it's very difficult to establish integrity. It's very, very easy to lose integrity, and it's very, very, very difficult, that's 3 varies, to regain integrity once you've lost it. Tiger Woods jest idealnym przykładem na to, jak trudno jest zdobyć i pokazać na zewnątrz swoją integralność, jak łatwo jest stracić tą integralność i jak trudno jest ponownie tą integralność odzyskać. When some people are out of integrity, they shoot themselves and they end their life. Tiger Woods is regaining his integrity and it's taking a long time, a lot of embarrassment, a lot of work, but I respect him trying to redeem his sins and whatever he did to get out of integrity.
Wiele osób, które traci swoją integralność, po prostu strzela sobie w głowie, ale to, za co ja bardzo cenię Tigera, to to, że ponosi ogromne nakłady swojego czasu, swojej energii na to, by odzyskać tą integralność i po to, by odkupić swoje winy, ponieważ to naprawdę wymaga od niego ogromnej ilości energii i poniżenia. Now, I'm not going to give this speech at GBI. This speech is only for you for watching this video. Nie wygłoszę tego przemówienia na GBI-u. To przemówienie, to co powiedziałem, jest specjalnie dla Was tutaj, na tym konkretnym hangoucie. In a moment, I'm going to ask you why you are here and why you're going to GBI. So I want you to think of that question in advance. Za chwilkę zapytam Was, dlaczego tu jesteście i dlaczego idziecie na GBI, na szkolenie Guerrilla Business Intensive. Chciałbym, żebyście już z góry pomyśleli o odpowiedzi na to pytanie. Because I want to judge you if you are integrity when I see your behavior in my training room. Ponieważ chciałbym ocenić Waszą integralność, gdy zobaczę Was na sali, na której będę trenerem. My speech about integrity is to make one point, and I'm about to make it right now. So thank you for listening. Moja przemowa na temat integralności jest po to, by podsumować to w jeden bardzo konkretny sposób, co mam zamiar za chwilkę zrobić i bardzo Wam dziękuję, że do tej pory mnie słuchaliście. Because I can predict you since you've been on this hangout for 40 minutes and now you've earned the right to hear my point about integrity. Mogę Was w pewien sposób przewidzieć, ponieważ jesteście już ze mną na hangoucie przez ponad 40 minut i widzę Waszą integralność, dlatego za chwilkę przejdę do podsumowania. Mache, smile when you say this, is because your words of showing up are matching your behavior of continuing to watch me. Ponieważ Wasze słowo, że pojawicie się tutaj, kontynuowało się poprzez to, że tutaj ze mną jesteście i że oglądacie ten hangout. Thank you. Tell them I asked you to smile because I wanted to end that with a smile. Alex właśnie poprosił mnie, żebym się uśmiechnął, ponieważ chciał zakończyć uśmiechem. I didn't ask you to laugh, but you did because you know that was an integrity-based statement. Nie prosił mnie, bym się śmiał, tylko bym się uśmiechnął, ale ja to zrobiłem, ponieważ tak wynikało z mojej integralności. Tell them their GBI training has just started and they have an advantage over the other students if they are understanding what I'm saying. Wasze szkolenie GBI właśnie się rozpoczęło i dzięki temu macie taki head start, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, przed innymi studentami. No, jesteście z przodu. Now, there are more people who said they would show up to this hangout when I started it at 5:58 a.m. my time in California, but they didn't show up. Było znacznie więcej osób, które zadeklarowały, że pokażą się dzisiaj na tym hangoucie, gdy Alex o 5:58 jego czasu rozpoczynał rozmowę z nami, ale się nie pokazali. They are out of integrity with me already, and you are in integrity with me right now. Oni są całkowicie poza moją definicją integralności, czyli są poza integralnością dla mnie, ale wy jesteście w pełni integralni zgodnie z moją definicją tego słowa. But they will be on equal ground with you because they're not hearing this speech, and if they do the same thing after watching and hearing this speech on this hangout, then I will never trust them again. Oczywiście wszyscy rozpoczynacie z dokładnie tego samego miejsca i jako równi, natomiast jeżeli oni pokażą dokładnie takie samo zaangażowanie i taki sam brak integralności na samym szkoleniu, to w tym momencie będzie to dla Alexa sygnał, by już nigdy więcej im nie zaufać. They deserve a second chance because they know after watching me where I stand, but they don't know where I stand without seeing me. Oni zasługują na drugą szansę, ponieważ w tym momencie nie wiedzą z jakiego poziomu ja mówię, jaki jest mój przekaz, ale zobaczą to i wtedy podejmą decyzję. So if you tell me you're going to show up and you do not, and you don't let me know before that time, I will never trust you again because you are out of integrity. I will like you as a person, but I will never do business with you. Those are my rules, and I want you to know that in advance.
Więc jeżeli mówisz mi, że się pojawisz i się nie pojawiasz i co więcej, nie dajesz mi o tym znać wcześniej, to w tym momencie nie jesteś osobą godną zaufania zgodnie z moim systemem wartości i pomimo tego, że będę Cię lubił jako osobę, nie zaufam Ci i nie będę robił z Tobą biznesu. Chciałbym, byś wiedział to z wyprzedzeniem. I'm telling you now because I am in integrity and I want you to be able to predict me if we do business together. Mówię Wam to teraz, ponieważ jestem w pełni integralny sam ze sobą i chciałbym, żebyście Wy to widzieli, że jeżeli chcecie robić ze mną biznes, to jesteście w stanie mnie przewidzieć. So if you become a future student of mine and you're out of integrity, I will keep your money and no longer teach you. Więc jeżeli w przyszłości zostaniecie moimi studentami i stracicie swoją integralność, to ja zatrzymam Wasze pieniądze, ale więcej nie będę Was uczył. Be very clear about that, and I'm giving you warning because I handle the teacher-student relationship very sacred, like the parent-child relationship. Mówię Wam o tym teraz i bądźcie tego świadomi, ponieważ dla mnie relacja nauczyciel-student jest bardzo święta, niemalże tak święta jak relacja pomiędzy dzieckiem i rodzicem. By saying what I'm saying, I eliminate the majority of the people because I scare them off, and that's exactly what I want. I want 10 committed people versus thousands of uncommitted people. Mówiąc to, co mówię, zapewne odstraszam większość osób i to jest dokładnie taki efekt, jakiego chciałem uzyskać, ponieważ jeżeli zostanie ze mną 10 osób zamiast 1000, to te 10 osób będzie zaangażowanych i będzie wiedziało, czego chce, będą integralni. I ja właśnie tego oczekuję. Nie chcę mieć 1000 osób, którzy są na pokaz. Chcę mieć tych 10, którzy są w integralności. Millions and millions of Polish men and women could have jumped that fence in the 1970s, but only one had the courage to live with integrity. Miliony Polaków i Polek w tych latach 70., tam gdzieś około roku 1970, mogło przeskoczyć przez ten mur, ale tylko jedna osoba to zrobiła, pozostając w swojej integralności. And I don't know if you like him or dislike him today, because I don't know if he's still in integrity, but I do know what he did yesterday did impact your country and is why I get to speak to you right now. Nie wiem, czy w tym momencie go lubicie, czy też go nie lubicie, ale to, co on zrobił w przysłowiowym, w dniu wczorajszym, pozwoliło zmienić to, co dzieje się tutaj, ponieważ on wtedy miał swoją integralność. Nie wiem, czy on teraz również ma swoją integralność. So my point with integrity is this. A więc moim podsumowaniem, celem, dla którego mówię o tej integralności, jest to. Integrity is about being committed to your words matching your actions. Integralność to bycie całkowicie zaangażowanym w to, by Twoje słowa odpowiadały Twoim działaniom. If your thoughts and your feelings match your actions, then you will get better results. Jeżeli Twoje myśli i Twoje uczucia pasują do Twoich działań, wtedy uzyskasz znacznie lepsze rezultaty. That is the process of manifestation, thoughts, feelings, actions, results. To proces manifestacji myśli, uczuć, działań i rezultatów. The problem with the process of an elimination of manifestation is that it is not predictable unless the person who is manifesting it is in integrity. Jakby problem z tym wszystkim polega na tym, że osoba, która manifestuje coś, musi być w integralności, bo my tego wcześniej nie widzimy, czy ona jest w integralności sama ze sobą. The word integrity means integrating your words and your behaviors. Termin integralność to oznacza bycie zintegrowanym swoimi myślami, słowami i działaniami. Now, if behavior never lies, then your words never lie. So if your behavior doesn't lie and your words are matching your behavior, you never lie. A zatem jeżeli integralność czy też zaufanie to działania,
to po działaniach poznamy, czy dana osoba kłamie. Więc jeżeli działania są prawdziwe, wtedy myśli są prawdziwe i powody są prawdziwe i emocje są prawdziwe. I po tym możemy powiedzieć, że ta osoba nie kłamie. My biggest challenge as your trainer for 5 days is not you lying to other people. You probably do that all the time, and you probably did it as a child, just like me. Moim największym wyzwaniem jako waszego trenera nie jest to, by wiedzieć, czy kłamiecie jedni do drugich, ponieważ wszyscy to robią i robimy to już od naszych lat dziecięcych. My challenge with you at GBI is you lying to the wrong person, which is yourself. Moim wyzwaniem na GBI jest zobaczyć, czy kłamiecie do tej najważniejszej osoby w waszym życiu, czyli dla was samych. Your little voice that doesn't support you is not a liar. Your big voice that does support you is not a liar. Wasz mały głos, który was nie wspiera, to nie jest kłamca. Wasz duży głos, który również was nie wspiera, to też nie jest kłamca. Your results depend on not eliminating your little voice or your big voice, because they will always be there. That part of you that supports you and that part of you that doesn't support you. It's not about getting rid of the one that doesn't support you, because it will always be there. Wasz sukces nie zależy od tego, czy pozbędziecie się zarówno małego, czy też dużego głosu z was, ponieważ tego nie da się zrobić, ponieważ one zawsze w was będą i raz będą was wspierać, a raz nie będą was wspierać. Także to nie chodzi o to, by się ich pozbyć. Your results depend on which voice you listen to. Wasze rezultaty będą zależały od tego, którego głosu będziecie słuchać. So integrity is what we want based on the definition I've given you, and I want to see you shine at GBI with integrity, with passion, with commitment, and you will get the results you've dreamed about if you do that with me. Więc ja oczekuję od was tej integralności, czyli w dokładnie tego słowa znaczeniu, w jakim tutaj o tym mówiliśmy, i liczę na to, że będziecie lśnić i błyszczeć na GBI-u waszymi emocjami, waszym sobą, waszą integralnością i zaangażowaniem. Now, I have one final point before I ask you why you are going to GBI and why you came to this hangout. Mam jeszcze jedną taką rzecz podsumowującą, którą chcę wam powiedzieć, zanim zadam wam pytanie, dlaczego jesteście tu i dlaczego idziecie na szkolenie GBI. I made the point that behavior never lies. Yes or yes? Powiedziałem, że zachowanie nigdy nie kłamie. Tak czy tak? What I want you to do is, if in your hangout right now, nod yes, or if you're typing, say yes in Polish or in English. Chciałbym, abyście, jeżeli teraz jesteście na hangoucie, pokiwali głową na tak, lub jeżeli jesteście na czacie, napisali tak, wszystko jedno w jakim języku. Potwierdźcie to. Thank you, because that is your first lesson in integrity, aligning your actions with my words. Dziękuję wam bardzo, ponieważ to jest wasza pierwsza lekcja integralności, jakby skupiająca wasze słowa z waszymi działaniami. By the way, Masze, you're doing a very good job translating, because what I'm saying is very difficult to think and feel in Polish, and I think and feel in English. So tell them that I'm complimenting you in exactly what I said. Alex właśnie skomplementował mnie, że wykonuje dobrą pracę, ponieważ to, co mówi, jest trudne do przekazania na pewno w języku polskim, gdyż on sam wie, że to jest trudne do przekazania nawet w języku angielskim. So, although behavior never lies, sometimes the truth can change. Więc pomimo, że zachowanie nigdy nie kłamie, to prawda może się zmienić. Pravda is truth, yes? Yes, prawda is truth. Tak. I know that. I thought it was a Russian word, but I see it's a Polish word, and I didn't mean any insult by that either. Myślałem, że to jest rosyjskie słowo, ale teraz widzę, że to polskie słowo i broń Boże, nie chciałem was tym urazić. To the untrained ear, it sounds similar, and I'm sure you can't understand Sandra's accent or my accent because it's the same English, but it's different accents.
Dla niewytrenowanego ucha to wszystko brzmi podobnie i tak jak wy rozumiecie mnie i widzicie, czy też może nie widzicie różnicy pomiędzy tym, w jaki sposób ja mówię, jaki jest mój angielski i jaki jest angielski Sandry, która jest z Nowej Zelandii. So how can the truth change? And how can you stay in integrity? Because the truth changes constantly. It looks like you're lying, but you're not, because the truth changed. And I'm going to give you an example so that you know that this is a very important topic. Więc jak prawda może się zmienić i wy nadal możecie przy tym wszystkim pozostać w integralności, ponieważ prawda może się zmienić i za chwilkę pokażę wam przykład, namacalny przykład, jak to może się stać. The truth changes when your priorities change. Prawda zmienia się wtedy, kiedy zmieniają się priorytety. When I was in high school, my mother told me I must be home before midnight because she didn't want me driving after midnight. Gdy byłem w szkole średniej, moja mama powiedziała mi, bym był w domu przed północą, ponieważ nie chciała, bym prowadził samochód po północy. One night I came in not at midnight, not at 1 and not at 2 a.m., but at 3 a.m. in the morning. Pewnego jej nocy nie przyjechałem przed 12, ani nawet o 12. Nie o pierwszej, nie o drugiej nad ranem, ale o 3 nad ranem. I had met a new friend who was still a friend of mine that evening during a high school party and a football game, and I felt that that friendship was more of a priority for me than obeying my mother. Tamtego wieczoru poznałem wspaniałego przyjaciela, który jest moim przyjacielem lub która jest moim przyjacielem do teraz. I to było podczas imprezy szkolnej, tam był też mecz futbolowy i po prostu uznałem, że bardzo ważne jest to, by spędzić z nią czas i w tym momencie to stało się moim głównym priorytetem, nawet większym niż bycie posłusznym mojej matce. So when my mother asked me in the morning, what time did you get in last night? Because she knew it was 3 a.m., I said I got in at 11:45. Więc gdy moja mama zapytała mnie następnego poranka, o której przyjechałeś do domu, ponieważ wiedziała, że to była 3, ja odpowiedziałem jej, że to było chyba tam za 15:12 albo 15 po 12, nie zrozumiałem dokładnie tego. And my mother said, and her name is Carol, no you didn't. You're lying to me. You came in at 3 a.m. in the morning. You came in at 3, not at 12. Więc moja mama, a jej imię to Karol, powiedziała mi, nie przyjechałeś za 15:12, przyjechałeś o 3, nie o 12, tylko o 3 nad ranem. And I told her, that's correct. I'm not lying. The truth changed because 3 is 1/4 in mathematics. Powiedziałem jej, że oczywiście masz rację, ale ja również mam rację, ponieważ prawda się zmieniła, ponieważ 3 to ćwierć z 12. But in reality, my priorities changed, and I said that this friend was more important than obeying my mother because I was still going to be safe, but if I left too early, I would never have that friend today. Więc dla mnie wtedy kwestią priorytetu było zapoznanie się z tą osobą i bycie z nią przyjacielem i jesteśmy do dzisiaj. I wiem o tym, że gdybym posłuchał matki i wrócił do domu przed północą, wtedy nigdy nie miałbym tej relacji, którą mam i ta osoba nie byłaby moim przyjacielem do dzisiaj. So sometimes the truth changes and we can't do anything about it because we've made a decision on a new truth that we feel has more priority. Więc czasami prawda się zmienia i nie możemy za bardzo nic z tym zrobić, dlatego że my podejmujemy decyzję zmiany priorytetu. You are out of integrity if you ignore it and don't acknowledge it. You are in integrity if you acknowledge it and explain it the way I did with my mother. Tracisz swoją integralność, jeżeli tego nie zauważysz i nie przyznasz tego, ale zachowasz swoją integralność, gdy to zauważysz, przyznasz i wyjaśnisz w taki sposób, w jaki ja wyjaśniłem swojej matce. So that brings me to your question, why are you going to GBI and why are you here? And I want to ask you directly to either type it in
and we can read it on the website in Polish, and it can be translated, or we have people in this hangout, and I can ask them as well. Więc chciałbym, abyście teraz powiedzieli lub napisali na czacie, dlaczego jesteście tutaj na tym hangoucie i dlaczego jesteście zdecydowani na to, by pójść na szkolenie, by uczestniczyć w szkoleniu GBI. Chciałbym, abyście to powiedzieli, będziemy to tłumaczyć, tudzież napisali. Okay, so it's my turn to ask. So I'm going to go to Hubert. Hubert, why are you here and why are you going to GBI? Go ahead and unmute yourself. A zatem Hubercie, Hi everyone. Beginning. Nice to meet you, Alex. There are a few things that why I want to go to GBI. The first thing is, of course, I want to learn something about the internet marketing, and I want to grow. This is the second thing. And the last thing is, of course, this is the Quantum Leap package. So this is the reason too. Then this is a package, and GBI is included in the package. But the most, I want to learn and grow. Okay, thank you. So my goal is to teach you to learn and grow. I've got that. All right, let's go to Dorota. Dorota, I hope I'm pronouncing your name. And I don't know if you speak English or not, but unmute yourself. Hello, can you hear me? Perfect. Okay, I have two reasons really. Initially, I wanted to do this training because I want to start my own business. So I thought marketing would be one of the things I need. But then I found out also during Millionaire Mind Intensive, another training, that I wanted to do, and I realized if I want to do two training, I better do the whole package, which is Quantum Leap. So that's why the marketing and this one is just the part of the big thing I want to do. And I treat the whole thing, I give myself a year, I treat the whole thing as a breakthrough in my life to move from corporation life, where I spent the last 20 years, into start my own business. Okay, you're going, I believe, for the right reasons, and I have to earn the right to be your teacher and trainer, and I hope you continue education with me beyond Quantum Leap. You've already demonstrated that you commit yourself to education. I spent more money on education than on food in 1989, and so I believe in educating myself more than eating. Maciej, go ahead and take that. Okay. Go ahead. Maciej. Yes? Yeah, go ahead and translate that. Did you hear me or no? Yes. Okay. Alex mówi, że zrozumiał to, co Dorota do niego powiedziała, i pierwszą rzeczą, o którą musi zadbać, to, by ona mu uwierzyła i zobaczyła, że faktycznie jest osobą, która może jej pomóc, jest godnym zaufania i może ją przeprowadzić dalej w procesie edukacji. I Alex na proces edukacji już w 1998 wydawał na samego siebie więcej niż na jedzenie. Także jest naprawdę odpowiednią osobą do tego. Okay, next is Powell. I think Powell, I don't know if you're wearing clothes from your waist down, but I see you there. Yeah, I was noticed that. And ask him if he speaks just Polish, tell him he's next. Okay, Paweł. Tell him he's next. Paweł, jesteś następny? Nie słyszymy cię. Tell him to unmute. Odcisz się. And Masz tell, wyciszony mikrofon, włącz go z powrotem. Teraz jest wyciszony, widzimy to, że jest wyciszony, i włącz go z powrotem. and tell him that he needs to speak for us to hear him. Musisz mówić, żebyśmy cię mogli usłyszeć. Okay, tell him we can't hear him, but let him type in the chat why he's coming to GBI. Nie możemy cię usłyszeć, ale proszę napisz na czacie powód, dla którego jesteś na GBI-u. And I'm going to mute him. Now, Edita, I'm going to call on her, unmute, or him. I'm sorry, I don't know if it's him or her. I'm American, forgive me. It's her. Her. Okay, Edita, hi. So I've already offended you, and I haven't even trained you yet, so forgive me. Why are you here, and why are you going to GBI? I'm here with my
husband, Grzegorz. I would like to learn more, and I don't speak so well English. That's why I will talk Polish. Maciej? Yes. Jasne, oczywiście, dawaj. Okej, cześć. Jesteśmy tutaj z mężem razem. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym uczestniczyć już od samego początku. I daj mi czas na tłumaczenie teraz. Hello, I'm together with my husband Gregory. We are both very happy to be with you all just from the beginning. Chcemy się wspólnie rozwijać, uczyć od najlepszych. We would like to learn and grow together and have our mentors, the best people in the world. I ufamy od samego początku, jak znaleźliśmy się na MMI-u, że w tej grupie właśnie możemy wzrastać i rozwijać się. And we trust just from the beginning, as we were at the MMI seminar, that in this group we can learn and grow. Poświęcamy na to dużo naszego czasu, jak i również środków finansowych, bo wierzymy, że właśnie to jest to miejsce, ten czas dla nas, żeby wzrastać i pójść do przodu. W życiu osobistym, jak również zawodowym. We spend a lot of time and money for it because we believe we are at the right place and this is right for us, and we are in a moment of our lives that the change can happen in a short. Thank you very much. Okay, your English is better than my Polish, so there's nothing to feel bad about. Twój angielski jest znacznie lepszy niż mój polski, więc nie masz się czym martwić, naprawdę. Okay, and then let's go to Powell, and I want to pronounce Powell's name properly. How do I say Powell, Maciej? Paweł. 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 Yes, Paweł. Okay, and then say his last name. Haberek. Haberek. Yes. How's my Polish? Perfect. Paweł Haberek. All right, good. See, I'm learning in real time. So please tell everyone what he's writing. Okay. Hello, it's Paul. I'm at the seminar here on a Hangout because I want to change my business. I've developed led me to reach some certain level, and I've stopped. I reached the ceiling. I would like to reach for more in my life, and I want to know how to do that. Okay, you want to change, and that's your words. My response to you is, we'll see. Okay, chcesz się zmienić i to są twoje słowa, a moja odpowiedź dla ciebie to jest zobaczymy. If your behavior matches your words at GBI, then I will believe you because you will be in integrity, and more importantly, everyone else in the room will believe you because you wanting to change and changing will be the same thing. Więc jeżeli pokażesz, że swoją integralność na szkoleniu GBI, że twoje czyny stoją za twoimi słowami, to nie tylko ja to zobaczę, w sensie Alex, tylko wszyscy dookoła to zobaczą. And so that brings us to the conclusion of why we're here, except for one person who is Sandra. She's my assistant trainer. Now, she is the true trainer. I'm really the assistant because without her, my training has no energy. Więc tak naprawdę zbliżamy się do konkluzji. Jedyną osobą, która nie zajęła głosu, to Sandra, która jest moją osobistą asystentką i tak naprawdę to ona jest trenerem, a ja jestem jej pomocnikiem, ponieważ bez jej energii moje słowa byłyby niczym. So, Sandra, why are you here and why are you going to GBI? Because you're actually training another trainer. Okej, Sandro, zatem dlaczego jesteś tutaj i dlaczego będziesz na GBI-u? Dlatego, że ty jesteś trenerem innych trenerów. I am here because I'm going to GBI because I love
training and inspiring and motivating students. I'm Alex's assistant trainer, so I'll get to meet you at the event. And as he said, my job is to manage the energy in the room and make sure that we keep your energy at 100% during the entire event. And I'm here in the hangout because I want to be Stop. You have to remember, he has to translate. So you're learning in real time. So whatever you remember, go ahead and say it again. Okej, więc cześć, jestem Sandrą i bardzo się cieszę, że jestem z Wami na Hangoucie i tak naprawdę będę też z Wami na GBI-u i poznam Was wszystkich, będę utrzymywała Waszą energię na najwyższym możliwym poziomie i nie mogę się już doczekać, kiedy Was poznam. Oczywiście trenuję też innych trenerów i... Okej? Sandra, speak 50 words at a time. Sorry, Maciej, I forgot. Hang on, Maciej, say Sandra, speak 50 words at a time. Okej, Alex właśnie powiedział, Sandro, mów 50 słów i potem rób przerwę. Sandra is not speaking to me, she's speaking to the rest of you. Sandra tak naprawdę nie mówi do Alexa, mówi po prostu tutaj do nas wszystkich. Just like you speak to a parent or a child or a grandparent differently to a stranger, we have to speak to people differently so they understand us. I tak samo jak rozmawiasz ze swoim dzieckiem, ze swoim rodzicem, czy też dziadkiem, rozmawiasz w inny sposób i ona musi zadbać o to, byśmy tutaj my wszyscy mogli ją zrozumieć, mówić do nas w taki sposób. And I'm training Sandra right in front of your very eyes. I ja w tym momencie trenuję Sandrę dosłownie przed waszymi oczami. And because Sandra is in integrity, she will follow because I trust her. I ponieważ Sandra jest w pełni integralną osobą, na pewno podąży za moimi wskazówkami, a ja jej ufam. One of the things as a trainer that's nice is when someone is your assistant trainer and they're in integrity, it makes the job very easy. Jedną z rzeczy, bardzo ważnych rzeczy, jeżeli jesteś trenerem, to mieć taką osobę, która jest twoim pomocnikiem, która jest w pełni integralna, bo wtedy możesz jej zaufać, a to powoduje, że wszystko, co robisz, jest znacznie prostsze. Okay, Sandra. Dobra, Sandra, dawaj. And I'm in this hangout because I wanted to meet as many of you as I could before the event. As you can see, I'm in Singapore airport on my way to Poland already. Jestem teraz na tym hangoucie, ponieważ chciałam poznać możliwie największą ilość osób z Was przed samym wydarzeniem GBI. Jak widzicie, jestem teraz na lotnisku w Singapurze, gotowa do wylotu. And I'm excited to meet you all in a couple of days. No i cóż, już poznam Was wszystkich już za parę dni dosłownie. That's it? That's it. Okay. Okay. To wszystko. All right, so good. So now we come to the final statement for me, and the replay will be available to you, and I will email it to you. If you're watching now and you didn't make it, you're not out of integrity. But if you ever do that again, say you're going to show up and not show up, you will be out of integrity with me. Okej, dochodzimy teraz do ostatniej rzeczy, do ostatniego zdania, które chcę powiedzieć. Oczywiście powtórka z tego całego wydarzenia, z tego naszego hangoutu będzie dostępna i wyślę ją Wam e-mailem, z linkiem do tego filmu. I jeżeli nie mieliście okazji teraz być, to nie oznacza, że jeżeli tego nie oglądacie, nie oznacza, że nie jesteście w integralności. Obejrzyjcie to i pozostańcie w tej integralności na GBI. There's one more person named Tom, and I want you to read why he's here. Jest jeszcze jedna osoba, na imię ma Tomek i chciałbym, abyście przeczytali, dlaczego on tutaj jest. So go ahead and read it. A zatem Maćku, przeczytaj. No dobrze. Witam. Nazywam się Tomek i jestem w górach i mam bardzo limitowany dostęp do nowoczesnej technologii, którą jest kamera. Tak czy inaczej, wybieram się na szkolenie GBI, ponieważ chcę jakby zwiększyć moją wiedzę odnośnie marketingu i nawet szybciej urosnąć w biznesie. Yeah, he posted it 3 times, so that's it. So good job. Tell him. Tell everyone that you did a good job. Okej, właśnie zrobiłem wspaniałą robotę. So I want you to see what a student really looks like, because you are looking at a better student than a teacher.
Więc Alex chce, żebyście zobaczyli teraz, jak wygląda prawdziwy student, ponieważ patrzycie na lepszego studenta niż nauczyciela. This is a mouse, and this is a keyboard, and I learned with those tools. To była myszka oraz klawiatura i ja używam tych dwóch narzędzi w procesie nauki. This is a pen, and this is a pen, and this is markers, and I learned with these tools. To jest długopis i to jest długopis, a to jest marker i ja uczę przy użyciu tych narzędzi. Tell them I want to thank you for showing the Polish pens. Alex chciałby podziękować za pokazanie polskich długopisów. You're a very good translator. Jestem bardzo dobrym translatorem. Tłumaczem, sorry. I can't demonstrate to you with the pens or with the keyboard how well I learn. Nie mogę pokazać Wam za pomocą ani długopisów, ani myszki, czy też klawiatury, jak dobrze się uczę. But I can demonstrate to you on how I learn by showing you my other instrument of learning that I use, which many people have completely forgotten about. Ale mogę Wam pokazać, w jaki sposób się uczę, pokazując Wam takie narzędzia, których używam, o których wiele osób już zapomniało. This is called a pencil. Now, if you're not old enough to remember what this is a pencil, that's how it writes, and this is how it erases. A zatem pokażę Wam jedną rzecz. To jest ołówek. Jeżeli jesteście dostatecznie starzy, żeby to pamiętać, on tą stroną pisze, a tą stroną ściera. I know that I make a lot of mistakes. Mistakes are great. The more I make, the smarter I get. Wiem, że popełniam mnóstwo błędów. Pomyłki są niesamowicie pomocne. Im więcej ich robię, tym więcej zapamiętuję, tym lepiej się uczę. When I want to learn more, I sharpen the pencil, and then it becomes smaller. So the smaller the pencil, the better the student I am. Więc gdy uczę się, zużywam ołówek, a zatem używam takiego czegoś, co się nazywa, Boże, jak to się nazywa, zapomniałem ze stresu, ostrzarka, no dobra, temperówka i temperuję ten ołówek, prawda, i im bardziej go temperuję, ten się on coraz mniejszy robi. Tell them that you are the best translator I've ever seen because you have the props and the words. Alex powiedział, że jestem najlepszym tłumaczem, jakiego widział, ponieważ znam słowa i mam wszystkie rekwizyty, które są potrzebne. Now this is a pencil too. It's perfect. I can't write with it yet. I have to sharpen it. It's the full size and the eraser has never been used. Alex właśnie pokazał pełny ołówek, jest jeszcze nieużyty, musiałby go zatemperować. Niestety nie mam z drugiej strony gumki na nim, ale tak, musi go zatemperować, żeby móc go użyć. This is potential knowledge and this is wisdom. Do you see the difference? Wisdom is more used. To jest potencjalna wiedza, a to jest mądrość. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale jakby mądrość jest troszeczkę bardziej zużyta niż wiedza. At GBI, this is me, and at GBI, this is you. Na szkoleniu GBI to jestem ja, a na tym samym szkoleniu to jesteście wy. If you decide to come in like this, I cannot teach you. And don't come to GBI. But if you decide to come in like this, in 5 days, you will have a breakthrough. Więc jeżeli chcecie przyjść wyglądając jak to, wtedy lepiej nie przychodźcie, bo niczego was nie nauczę. Ale jeżeli chcecie przyjść z otwartą głową, ciekawością dziecka i wyglądać jak tak, wtedy po 5 dniach szkolenia przeżyjecie przełom. If we understand each other, write talk and nod yes. Jeżeli rozumiemy się, pokiwajcie głową na tak, czy też napiszcie yes. So congratulations, your GBI training has begun, and you are the first I've ever done this with. And be proud, be Polish, and be certain that you live in a first world country. Bardzo wam dziękuję.
szkolenie GBI właśnie się rozpoczęło. Jesteście pierwsi, z którymi kiedykolwiek robię to w taki sposób, czyli hangoutem przed samym szkoleniem i bądźcie z siebie dumni, ponieważ żyjecie w kraju pierwszego świata, a nie tak jak niektórzy myślą trzeciego świata. Because Polish economy, let's say South African economy, Mexican economy is different than the US, sometimes those economies are called third world. Ponieważ polska ekonomia, ale również na przykład meksykańska ekonomia, afrykańska ekonomia są troszeczkę inne niż ekonomia w Stanach Zjednoczonych i niekiedy są nazywane ekonomią trzeciego świata. The United States and parts of Europe are called first world because they have better economies. Stany Zjednoczone i pewne części Europy są nazywane pierwszym światem, ponieważ mają lepszą ekonomię. So even if you believe you live in a third world economy, I want you to come to GBI with a first world headset, mindset, and hard set. Więc nawet jeżeli słyszeliście i wierzycie w to, że żyjecie w kraju trzeciego świata pod względem ekonomii, chciałbym, abyście przyszli na GBI z nastawieniem, tak jakbyście żyli w kraju pierwszego świata, tak? I to ma być wasze nastawienie zarówno umysłowe, jak i nastawienie serca. So even if you feel you can't take money from Polish people because of the third world economy, my job is to teach you how to take the money from first world countries through the internet. Więc nawet jeżeli uważacie, że nie jesteście w stanie zarobić pieniędzy w Polsce ze względu na ekonomię trzeciego świata w tym kraju, ja wam pokażę i nauczę was, w jaki sposób możecie zarabiać pieniądze na krajach z ekonomią pierwszego świata poprzez internet. If we understand each other, write talk or not. Więc jeżeli się rozumiemy, napiszcie tak lub pokiwajcie głową na tak. Then, since you said yes, my work here is finished and yours is about to begin. Więc skoro powiedzieliście tak, moja praca tutaj jest zakończona, a wasza właśnie się rozpoczyna. Thank you for watching, thank you for listening, and you have my permission to rewatch this again. Dziękuję wam za bycie tutaj, dziękuję wam za uczenie się i macie moje błogosławieństwo, by obejrzeć to wideo raz jeszcze. And tell them I thank you for being my instrument of understanding. I Alex również dziękuję mi za to, że jestem jego instrumentem zrozumienia. And my friend. I przyjacielem. Thank you. So I hope our paths, our roads cross at GBI with integrity. Mam nadzieję, że nasze ścieżki i nasze drogi, którymi podążamy, skrzyżują się podczas szkolenia GBI w sposób integralny. How do you say see you soon in Polish? Jak powiedzieć do zobaczenia w przyszłości w Polsce? Zobaczymy się wkrótce. Okay, say it to me so I can say it. How do you say it? Zobaczymy się wkrótce. Okay, I got to work on this. So, the first word is? Zobaczymy się. Zabat. Zobaczymy. Okay, write it down. I'm going to learn in front of you. Okay, so I'm going to say goodbye because you've honored me for an hour and a half. I have to honor you. So he's going to write it down so I can say it, and it's not going to be perfect. It's going to be sloppy. Okay, Zabak Chimi Si Shrakti. Correct me. Zobaczymy się wkrótce. I've just asked the most difficult thing I've ever done in my life. Tell them. Właśnie poprosił Alex o najtrudniejszą rzecz, jaką do tej pory w życiu robił. Okay. Zobak Chimi Si. Wkrótce. Krutta. Wkrótce. Kruktak. Okay. How do you just say bye? Papa. Papa. Great. Papa.